Materiał, który oglądacie, powstał dzięki wsparciu patronów. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie z tej strony żuraw.pl, a ze mną jest dzisiaj mój kolejny gracz, Zaraza. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dzisiaj wracamy znowu do gry paragrafowej i znowu wracamy do Drakuli Klątwy Wampira, ale tym razem będzie ciekawa rozgrywka. Przypomnę od razu, że książkę ufundowało mi wydawnictwo Muduko, więc w ramach, powiedzmy, wdzięczności oraz dla tworzenia sobie kontentu na swój kanał nagrywam właśnie i streamuję dzisiejszą rozgrywkę. I dzisiaj będziemy mieli dosyć specyficzne podejście do tej gry, bo wcześniej Chrobson, który 2 dni temu, czy 3 dni temu ze mną grał na kanale w Klątwę Wampira, wcielał się w jednego z łowców wampirów, doktora Johna Sewarda, który poległ niestety w trakcie swojej podróży. Dzisiaj Zaraza będzie się wcielał w samego Vlada Tepesza, pana na Wołoszczyźnie, który stanie się albo jest hrabią Drakulą, słynnym synem Smoka albo synem Diabła. I zanim przejdziemy do właściwej rozgrywki, oczywiście przedstawię zasady, którymi ta rozgrywka będzie się rządzić. A mianowicie, oprócz tego, że jakby na każdym etapie tej gry Zaraza będzie miał do wyboru jedną z 2 albo więcej możliwości w każdym z paragrafów, na które natrafi w tej rozgrywce, to czasami zdarzy się, że będzie przeprowadzał testy swoich statystyk, swoich umiejętności i hrabia Dracula ma ich w sumie 4 plus taka specjalna statystyka, którą nazywa się krew. No i ma zręczność, walkę i wytrzymałość. Bazowe statystyki są podane na karcie przygody, czyli hrabia Tepesz ma zręczność na poziomie 8, walkę na poziomie 9 i wytrzymałość na poziomie 22. To są jego startowe statystyki, które mogą w trakcie rozgrywki ulegać zmianie. I 4. statystyką jest tak zwany ESP, czyli tak zwany 6. zmysł, który odnosi się do kwestii związanych z kwestiami nadprzyrodzonymi, z odczuwaniem ponadzmysłowym i tego typu podobnymi sprawami. A krew jest specjalną, czy też punkty krwi jest specjalną jakby statystyką mierzącą potęgę wampirzych mocy, którymi został obdarzony albo przeklęty hrabia Dracula i są pewnym wyznacznikiem tego, jak bardzo potężnym wampirem się staje. Jak będą wyglądały testy? Kiedy natrafimy na dany paragraf, który będzie trzeba przetestować z którąś z umiejętności, w przypadku zręczności, walki i ESP Zaraza będzie rzucał 2 kostkami i sumaryczny wynik rzutu na tych obu kostkach musi być mniejszy, musi być mniejszy niż jego statystyka w danym momencie. Czyli jak na przykład testuje zręczność, na obydwu kostkach sumarycznie musi wyrzucić mniej niż 8 lub mniej, na walkę 9 lub mniej, czy na ESP 6 lub mniej. Jeżeli chodzi o testowanie wytrzymałości, to rzuca się 4 kostkami, bo to są tak jakby hapeki naszej postaci. Kiedy coś wymaga testowania wytrzymałości, rzuca się 4 kostkami i sumaryczny wynik musi być wyższy od aktualnie... Dobrze mówię? Musi być wyższy. Też tak samo musi być mniejszy. Wszystkie tutaj te cechy testowane, wytrzymałość, walka, zręczność, ESP muszą być, wynik na kostkach musi być mniejszy niż aktualny stan, jaki jest zapisany na karcie przygody. Jeżeli chodzi o punkty krwi i granie hrabią Drakulą. Dracula ma 4 podstawowe cechy, zręczność, walkę, wytrzymałość i ESP, które działają tak samo jak w przypadku łowców wampirów. Na jego karcie też jest cecha podejrzliwość, która zostanie objaśniona w trakcie przygody. Początkowe kwestie podstawowej wiedzy na temat hrabiego Drakuli. Urodzony w XV wieku Vlad Tepesz III był bezwzględnym księciem Wołoszczyzny. Przez wzgląd na swoje zamiłowanie do nabijania wrogów na pal zyskał przydomek Palownik. Czary zmieniły go w jednego z nieumarłych, przetrwał do dnia dzisiejszego pijąc krew żywych istot. I jest mała chyba errata do tego, jest mała errata do tej gry. Na stronie 18 zostały błędnie podane punkty wytrzymałości i ESP hrabiego Drakuli. Prosimy o korzystanie z wartości umieszczonych na karcie postaci. Czyli te na karcie postaci są dobrymi wartościami, czyli w książce są podane błędne wartości. Punkty krwi hrabia Dracula. Jeśli grasz hrabią Drakulą, liczba punktów krwi jest miarą tego, jak potężny się stajesz, więc w tym przypadku ich wysoka wartość może ci przynieść korzyść. Kiedy Dracula zgromadzi odpowiednią liczbę punktów krwi, jego ranga wzrasta, co z kolei umożliwia mu używanie przeciwko wrogom różnych ciemnych mocy. Dracula rozpoczyna przygodę mając 0 punktów krwi, natomiast Zaraza ma dzisiaj na karcie przygody wpisane 8, ponieważ w poprzedniej rozgrywce, której Chrobson grał doktorem Johnem Sewardem, nabił hrabiemu Drakuli 8 punktów krwi.
Stwierdziliśmy wtedy, że będzie ciekawie, jeśli zaraza zacznie już z tą podwyższoną pulą punktów krwi, która by sugerowała jakąś drobną łączność i ciągłość między rozgrywkami w tym jakby mikrouniwersum gier paragrafowych, które się tutaj kreuje. Pamiętaj, że jeżeli po osiągnięciu określonej rangi punkty krwi Drakuli spadną poniżej liczby wymaganej do ich zdobycia, hrabia nie traci ani tej rangi, ani żadnej ze specjalnych zdolności, które zdołał już nabyć. Jednak aby uzyskać nową, wyższą rangę, Dracula będzie musiał zdobyć wymaganą do tego liczbę punktów krwi. Przywracanie zręczności... Przywracanie cech. Ogólnie rzecz biorąc, zręczność, walkę i wytrzymałość postaci nie mogą przekroczyć wartości początkowych, chyba że wyraźnie określono to w tekście, jednak wartość SP postaci może wzrosnąć ponad poziom wyjściowy. Istnieje wiele sposobów na przywracanie utraconych punktów cech lub nawet utrzymanie bonusu, który pozwoli wykroczyć ponad ich podstawowe wartości. Wszystkie zostaną przedstawione w trakcie przygody. Łatwym sposobem na odzyskanie utraconych punktów wytrzymałości jest znalezienie pożywienia, jednak w Drakuli Klątwie Wampira istnieje również inny sposób przywracania punktów wytrzymałości, czyli wpisy do dziennika. Jeżeli grasz jednym z łowców wampirów, czyli to się ciebie nie tyczy, hrabia Dracula nie może odzyskiwać wytrzymałości w ten sposób, czyli tylko hrabia Dracula może przez znajdywanie pożywienia, prawdopodobnie będzie chodziło o krew, będzie mógł sobie przywracać swoją wytrzymałość. Walkę wytłumaczę, jak do niej dobrniemy, nie jest ona trudna. Ekwipunek. W trakcie wyprawy na pewno znajdziesz najróżniejsze intrygujące przedmioty, które możesz zebrać ze sobą na wypadek, gdyby kiedyś miały się do czegoś przydać. Cokolwiek zdobędziesz, zanotuj na swojej karcie przygody, w tym każdą broń oraz nietypowe przedmioty. W trakcie przygody natkniesz się także na różne wskazówki i przydatne informacje lub zmierzysz się z nietypowymi bądź nieprzyjemnymi doświadczeniami. Zdobyta przez ciebie wiedza i doświadczenie znajdą odzwierciedlenie w hasłach, których lista została umieszczona na stronie 34. To tak druga z tych kart, które wstawiłem do pobrania i tam będziesz sobie odhaczał rzeczy, które twoja postać się dowie w trakcie przygody. Za każdym razem, gdy uzyskasz hasło, musisz zaznaczyć je na tej liście. Hasła mogą się kumulować i niekoniecznie muszą być ograniczone do określonej postaci. Zakończenie gry. Twoja przygoda może się zakończyć na wiele sposobów. Jeżeli twoja wytrzymałość spadnie do zera lub niżej, oznacza to, że zostałeś zabity i przygoda dobiegła kresu. Wtedy natychmiast przerwij lekturę. Może się również zdarzyć, że twoje dalsze postępy w przygodzie zostaną zablokowane przez dokonane przez ciebie wybory albo spotka cię nagły i ostateczny koniec. W każdym z powyższych wypadków, jeżeli chcesz ponownie mierzyć się z przygodą, zaczynasz wszystko od nowa. Ale my będziemy raczej grali do jakby pierwszego zgonu albo dopóki zaraza będzie miał czas, bo nie wiem ile nam wyjdzie. Myślę, że nie dłużej niż do wpół do 12. Jeżeli zagrasz i teraz, czy wszystko jest w miarę zrozumiałe? No tak. Okej, jak jest zrozumiałe, to przechodzimy jeśli grasz hrabią Drakulą, przechodzimy do paragrafu 750. Dobrze, więc przechodzimy do paragrafu 750. Będzie dłuższy paragraf, widzę. Prawdziwa historia Vlada Palownika. 17 czerwca 1462 roku. Sułtan Mehmed Zdobywca obległ księcia Vlada III na pewnej górze, gdzie Wołocha wspierała naturalna siła tego miejsca. Tam Vlad ukrył się wraz z 24 000 swoich ludzi, którzy poszli za nim dobrowolnie. Kiedy Vlad zdał sobie sprawę, że albo zginie z głodu, albo wpadnie w ręce okrutnego wroga, uznając sobie obie rzeczy za niegodne mężnych ludzi, odważył się na pamiętny czyn. Kiedy nad księstwem Wołoszczyzny wschodzi słońce z murów swojego pałacu w Targowiste, widzisz, jak jego promienie oświetlają tureckie obozowisko pod miastem. Mrowie namiotów rozciąga się jak okiem sięgnąć, pokrywając tereny na południe od rzeki. Obszar równy zajmowanemu przez samą stolicę. Szacujesz, że osmańskie wojska wciąż jeszcze liczą 150 000 wojowników, chociaż wielu padło ofiarą bezwzględnie prowadzonej przez ciebie taktyki spalonej ziemi. Kiedy cofałeś się przed tureckim natarciem, zatruwałeś studnie, tworzyłeś bagna, zmieniając bieg małych rzek, zastawiałeś pułapki, a nawet wysyłałeś do Turków ludzi chorych na trąd, gruźlicę i dżumę dymieniczną. Mój panie, sułtan szykuje się do ataku, oświadcza stojący obok ciebie na blankach kapitan Petru, z twojej gwardii karpackiej. Mehmed ma dobrą pamięć, odpowiadasz, i nie jest człowiekiem, który łatwo wybacza. Mój książę, nie tak dawno poleciłeś zgładzić jego posłów, nakazując przybić im turbany do głów, przypomina ci Radu, twój najmądrzejszy doradca. Skoro poganie nie rozumieli odpowiedzi nie, jakąż inną wiadomość mógł wysłać im mój pan, odparowuje twoja żona Erzebet. Daniny dla Mehmeda są niesprawiedliwe i bezprawne, odpowiadasz, spokojnie nie odrywając wzroku do odmalowanych pawilonów lśniących jaskrawo w porannym słońcu. Czy 10 000 dukatów to naprawdę zbyt wysoka cena za utrzymanie hordy pogan z dala od naszych bram? Zuchwale pyta Radu. Odwracasz się do niego z ogniem w oczach. A co z 1000 chłopców, których również zażądał, aby zostali wyszkoleni na janczarów w jego armii? To była za wysoka cena.
Przysięgałem mojemu ludowi, że nie zostanie sprzedany temu, który da najwięcej. W takim razie musimy szykować się do oblężenia, ponieważ Turcy nas uwięzili. Może Rado ma rację. W Targowiste kryje się około 30 000 ludzi, imponująca liczba bez wątpienia, ale nie wtedy, gdy Osmanowie przewyższają liczebnie twoich dzielnych wołochów 5-1. Jedyną rzeczą, która mogłaby zmienić układ sił na twoją korzyść, jest uzyskanie wiedzy o organizacji wojsk Mehmeda i planach bitewnych sułtana. Jeśli chcesz rozkazać kapitanowi Petru, aby przygotował się na oblężenie, przejdź. Jeśli chcesz zaryzykować zakradnięcie się do obozu osmańskiego po informacje, których tak desperacko potrzebujesz, to jest kolejny paragraf. Co wybierasz? Przygotowanie do oblężenia, czy zakradnięcie się do obozu wroga? Wydaje mi się, że chyba zdecyduje się na zakradnięcie i zebranie informacji. Dobra, to w takim razie przeskakujemy do paragrafu 720. Zdjąwszy królewskie szaty w towarzystwie kapitana Petru, opuszczasz pałac jednym z kilkunastu tajnych tuneli, które wiją się pod stolicą i kończą nieopodal brzegu rzeki. Brodząc przez płciznę, wchodzisz niezauważony do obozowiska i zaczynasz skradać się między pawilonami, starając się jak najlepiej poznać organizację sił Mehmeda. Za jednym z namiotów widzisz samotnego tureckiego żołnierza, który właśnie załatwia potrzebę. Jego towarzysze, janczarzy, stoją 20 metrów dalej, zajęci ostrzeniem broni i polerowaniem zbroi. To podsuwa ci pewien pomysł. Jeśli ukradniesz zbroję, będziesz mógł się przebrać i swobodnie poruszać po obozie. Jeśli chcesz zakrać się do żołnierza z zamiarem kradzieży jego zbroi, przejdź. Jeśli nie chcesz ryzykować zwrócenia na siebie uwagi jego towarzyszy i wolisz dalej chodzić po obozie, odziany teraz, przejdź do kolejnego paragrafu. Więc kradniesz zbroję, czy rezygnujesz z tego pomysłu? Myślę, że kradnę. Spróbujesz kradzieży zbroi, dobra. Skradasz się za mężczyzną i kiedy kończy swoje sprawy, przygotowujesz się do ataku. Zrób test wytrzymałości. Jeśli zdasz, przejdź do. Jeśli nie, to przejdź. Czyli rzucasz 2 kostkami i musisz wyrzucić więcej niż 4 kostkami, bo to jest wytrzymałość, tak? Wytrzymałość. 4 kostkami i wyrzucić mniej niż aktualnie masz. Chyba nie jest to trudne, bo zasadniczo nie zdajesz tylko na 23 i 24. K6, tak? 4D6. Jak 4 razy klikniesz na tę kwadratową ikonkę K6, to też rzucisz. 22. Akurat równo ze swoim poziomem wytrzymałości, więc ledwo co, ale ci się udaje. Kostki masz nastawione na wyrzucanie wysokich wyników. To dobre tylko w walce. Słuchaj, ty ustawiałeś. Bezgłośnie wyjmujesz sztylet z pochwy przy pasie i wrażasz ostrą jak brzytwa klingę między żebra mężczyzny, prosto w jego serce, zakrywając mu drugą ręką usta, aby stłumić westchnienie zaskoczenia. Potem delikatnie opuszczasz go na ziemię, gdy uchodzi z niego siła życiowa. Dopisz 2 punkty krwi i przejdź do kolejnego rozdziału. Czyli masz już punktów krwi. 10. Czyli dostajesz rangę... Vlad Palownik. Tak, dostajesz rangę Vlada Palownika. I kolejny rozdział to jest 550, dobra. Więc na razie idzie wszystko zgodnie z twoim założeniem. Po śmierci Janczara z łatwością zdejmujesz jego kolczugę i nakładasz ją na własną skórzaną zbroję. Założenie hełmu i uzbrojenie się w sejmitar dopełnia przebrania. Zaznacz sobie hasło Rejtet, przejdź. Rejtet. Zaznaczone. Idąc dalej w głąb tureckiego obozu, natykasz się na wielki złoty pawilon. Jest co najmniej 3-krotnie większy od największego z pozostałych namiotów i znacznie wspanialszy. Po obu stronach markizy ocieniającej wejście do namiotu stoją 2 wysocy janczarzy, wyglądający jak wyrzeźbieni z granitu, a ich twarze zasłonięte są gęstymi brodami w stylu preferowanym przez Turków. Obaj są uzbrojeni w halabardy. Namiot stoi w pewnej odległości od pozostałych, co oznacza, że nie będziesz mógł zbliżyć się do niego niezauważony. Czy chcesz śmiało podejść do pawilonu, czy uważasz, że rozsądniej byłoby, gdybyś wycofał się z obozowiska Mehmeda i wrócił do Targowiste, uzbrojony w zdobytą wiedzę o siłach zdobywcy? Myślę, że zaszedłem już tak daleko, to równie dobrze mogę spróbować podejść do namiotu. Dobra, czyli do namiotu 495. Prostujesz się i prężysz, zachowując się jak książę, którym zresztą jesteś, i pewnym krokiem zmierzasz w stronę wielkiego namiotu. Jeśli masz zaznaczone hasło Rated, przejdź, jeśli nie, to przejdź. Czyli masz zaznaczone hasło, więc przechodzimy do paragrafu 465. Wielu janczarów Mehmeda jest w wołoskiej krwi, ma dużo słowiańskich cech wyglądu oraz gęsty zarost, dlatego nie wyróżniasz się będąc w obozie. Kiedy zbliżasz się do wejścia do pawilonu, wartownicy krzyżują halabardy i zagradzają ci drogę. Pozdrawiasz ich i ucinasz sobie z nimi pogawędkę. Język turecki, którego musiałeś się nauczyć, gdy jako chłopiec gościłeś w pałacu ojca Mehmeda, teraz znowu ci się przydaje. W ten sposób jesteś w stanie dowiedzieć się nieco więcej o planach sułtana. Okazuje się, że rozkazał swoim żołnierzom nie opuszczać namiotów na noc, tak aby w przypadku ataku nie wybuchła panika. Zaznacz hasło strategia. Czy chcesz teraz opuścić obóz, czy może powiedzieć strażnikom, że masz ważną wiadomość i poprosić o wpuszczenie do namiotu? Myślę, że to jest ten moment, kiedy należy się wycofać. Wycofujesz się, dobra, to jest 285. Przemykając przez
Pełen zgiełku obóz, niezauważony przez żołnierzy przygotowujących się do oblegania twojego domu, podobnie przeprawiasz się przez rzekę i wracasz do ukrytego wejścia do tajnego tunelu, którym opuściłeś Targowisztę. Kapitan Petru czeka na ciebie i razem wracacie do pałacu. W sali tronowej dołącza do ciebie twoi najmędrzejsi i najbardziej zaufani doradcy. Kapitan Gwardii Karpackiej, mnich Radu oraz twoja żona Erzebet. Jeżeli masz zaznaczone hasło strategia, przejdź. No to masz, czyli przechodzimy do 255. Mehmed wydał edykt zakazujący żołnierzom opuszczania nocą namiotów, mówisz swoim doradcom. W takim razie powinniśmy atakować, mój panie, oznamia Petru. Uderz, kiedy najmniej się tego spodziewają i weź ich z zaskoczenia. Ale nasze siły wciąż są 5-krotnie mniejsze, przypominasz mu. W takim razie powinniśmy pozostać tam, gdzie jesteśmy, mówi Radu, i skupić się na wzmocnieniu obrony miasta. Jednak decyzja należy oczywiście do ciebie, mój książę. Jak myślisz, co będzie rozsądniejsze? Czy chcesz tej nocy zaatakować osmański obóz z nadzieją na to, że zaskoczysz Mehmeda oraz jego janczarów? Czy może wolisz przygotować się do oblężenia, które z pewnością jest teraz nieuniknione? Chyba zdecyduję się na atak wyprzedzający. Atak wyprzedzający. Myślę, najlepszą obroną jest atak. Jeśli ma się tak wielką, jeśli wróg ma tak wielką przewagę liczebną, prawdopodobnie tak. Prawdziwa historia Vlada Palownika. Zwoławszy swoich ludzi, Vlad z łatwością przekonał ich, by wkroczyli do obozu wroga. Rozdzielił ich tak, żeby albo dzielnie zginęli walcząc z chwałą i honorem, albo jeżeli los im będzie sprzyjał, zemścili się na wrogu w wyjątkowy sposób. I tak oto o zmroku książę wszedł do tureckiego obozu. Twój plan się powiódł. Przy ryku trąb i z płonącymi pochodniami pod osłoną ciemności twoje siły wkraczają do nieprzyjacielskiego obozu. Zanim Turcy w ogóle orientują się, że są atakowani, twoja gwardia karpacka pędzi jak błyskawica we wszystkie strony, mordując setki wrogów. Osmanowie są całkowicie zaskoczeni i zdajesz sobie sprawę, że już nigdy nie będziesz miał lepszej okazji, aby położyć kres najazdowi Mehmeda na Wołoszczyznę. Odetnij głowę węża, a on umrze. I tak oto przedzierasz się przez obóz, aż ponownie stajesz przed pawilonem sułtana. Gdy twoi towarzysze pozbywają się wartujących janczarów, wdzierasz się do namiotu gotów skończyć z Mehmedem zdobywcą. Tyle, że jego tam nie ma. Przebiegły wąż uciekł, zamiast tego stajesz przed jednym z jego wezyrów. Gdy Turek wyjmuje swój sejmitar, zaciskasz dłoń na własnym mieczu i szykujesz się, aby wyładować furię na słudze sułtana. Masz inicjatywę w tej walce. To jest twoja pierwsza walka, więc teraz przedstawię zasady walki. Zasady walki są proste. Jeżeli ustalona jest inicjatywa, w tym przypadku ty masz tą inicjatywę, dostajesz dodatkowy bonus do rzutu na atak. Rzucasz 2 kostkami i dodajesz do tego wartość swojej walki. Potem rzuca się za przeciwnika, jeżeli on nie miał inicjatywy, i też dodaje się wartość jego walki. Walka wezyra jest na poziomie 7 i ma 7 wytrzymałości, czyli ma 7 hapeków. Czyli w tym przypadku rzuć 2 kostkami za siebie, plus 1 bonusu masz do tego i dodaj swoją walkę. Plus 1 i plus moja walka, tak? Tak. 14. Więc masz 14 i teraz tak, 14, więc teraz rzuć 2 kostkami za wezyra, bo ty wszystkie rzuty wykonujesz również za swoich przeciwników. I do tego dodaj 7, czyli jego poziom walki. 17. W tej rundzie przegrywasz tą walkę, co oznacza, że dostajesz 2 punkty obrażeń, ponieważ zawsze się bazowo dostaje 2 punkty obrażeń, czyli twoja wytrzymałość spada do 20. I na kolejną rundę to wezyr ma inicjatywę, więc teraz on rzuca jakby pierwszy i ma też plus 1 punkt do swojego rzutu na walkę. 18, dobra, i teraz rzucasz za siebie. 14, więc znowu przegrywasz tą rundę, kolejne 2 obrażenia dostajesz. Proszę, nie zgin na pierwszej walce, bo będzie wstyd. Staram się. Robię co mogę. No i kolejna operacja się powtarza. Wygrany zawsze ma inicjatywę w danej rundzie, więc za wezyra. O, teraz chyba... Teraz ja wygrywam. Teraz ja, czyli teraz tak, wezyr w końcu zarobił też pierwsze 2 obrażenia, czyli jego wytrzymałość spada do 5 i ty masz inicjatywę, więc w kolejnej rundzie ty rzucasz pierwszy i z bonusem. 19 dla mnie. I 16 dla wezyra, czyli niego. wezyr znowu przegrywa tą rundę, to już ma 3 hapeki i jeszcze dalej masz inicjatywę. 19 i dla niego 13. Czyli wygrywasz znowu, został mu 1 hapek. Przy odrobinie szczęścia załatwisz go w tej rundzie. Rzutem na taśmę, 1 punktem, ale zawsze wygrywasz tą walkę, ale straciłeś 4 hapeki, więc trochę cię to kosztowało jednak. I teraz przechodzimy dalej. Wiedziony rządzą krwi, zdejmujesz mężczyźnie głowę z ramion i nawet nie wzdrygasz się ze zgrozy, gdy jego wciąż bijące serce posyła w powietrze wartką fontanny posoki. W gruncie rzeczy jesteś tak ogarnięty bitewnym ogniem, że zlizujesz z twarzy nieco krwi konającego. Dostajesz 2 punkty krwi, czyli masz już punktów krwi 12. Szybko to twoja wampiryczna siła rośnie. Dzięki Hropsonowi, tak? Masakra trwa całą noc. Od 3:00
godziny po zachodzie słońca do 4 dzwonów nazajutrz. Po rozgromieniu nieprzyjacielskiej jazdy każesz swoim wojskom się wycofać. Panie, odnieśliśmy dziś wielkie zwycięstwo, ogłasza kapitan Petruk, gdy opuszczacie pole bitwy. Może i wygraliśmy tę bitwę, ale jeszcze nie wygraliśmy wojny, odpowiadasz przezornie. Mehmed uciekł przed moim mieczem, ale jego siły wciąż znacznie górują liczebnością nad naszymi dzielnymi synami Wołoszczyzny. Powrócimy zatem do pałacu, a sułtan, kiedy zapuka do naszych bram, przekona się, że nie jest mile widziany. Ponad murami miasta uniesiemy sztandary starożytnego zakonu Smoka. Ten prosty akt oporu będzie dla pogan znakiem, że nas, Wołochów, nie tak łatwo pokonać. Właśnie, zastanawiasz się, znak. Wojownicy i siła oręża to nie jedyne narzędzia, którymi dysponuje mądry wódz. Czasami przewaga psychologiczna może się okazać najpotężniejszą bronią ze wszystkich. Czy chcesz wysłać sułtanowi Mehmedowi wiadomość, która uświadomi mu, że jesteś niebezpiecznym wrogiem niezależnie od tego, ile ludzi masz pod swoją komendą? Czy też wolisz powrócić do pałacu i przygotować się do oblężenia? Oczywiście, że chcę wysłać wiadomość sułtanowi. Chcesz wysłać wiadomość sułtanowi, więc będziesz srogim przeciwnikiem w walce psychologicznej również. Na twój rozkaz po obu stronach drogi prowadzącej do bram Targowiszte twoi ludzie wbijają w ziemię wielkie pale. Każdy mierzy ponad 10 stóp. Wszyscy pojmani żołnierze zostają na nie nadziani i pozostawieni tak, aby konać w męce, tworząc istny las nabitych na pal. Każdy nieprzyjacielski dowódca, który to zobaczy, z pewnością 2 razy się zastanowi, zanim zaatakuje tak bezwzględnego władcę. Zyskuje 6 punktów krwi, czyli już 18. Tak jest. Coraz bliżej święta. Krwawe święta. Jednak ci nieszczęśnicy, którzy zostali wbici na pale na twój rozkaz, byli gotowi zginąć w bitwie za swojego sułtana. Może jest jeszcze coś, co powinieneś uczynić, aby naprawdę uświadomić wszystkim, że tam, gdzie władasz, nie wolno kwestionować twojego autorytetu. Jeśli chcesz nakazać swoim ludziom, aby nie poprzestawali na ciałach Turków i pojmanych janczarów, przejdź. Jeżeli uważasz, że wiadomość, którą wysyłasz, jest już wystarczająca, to przejdź do innego. Chyba wystarczy. Chyba wystarczy, tak? Nie wiem, kogo jeszcze mieliby nabić, jeśli nie ma już Turków. A swoich ludzi nabijać to trochę przesada. Jednak troszkę łaski w tobie jeszcze jest. I tak oto w skwarny letni dzień sułtan Mehmed, zdobywca, który wciąż wierzy w ostateczne zwycięstwo przeważającej militarnej potęgi Osmanów, rusza na twoją stolicę. Zdaje się nie zważać na ciężkie straty, jakie ponosi armia najeźdźców i na jej coraz gorsze morale, do którego przyczyniłeś się ty sam za sprawą partyzanckiej taktyki stosowanej w potyczkach z siłami wroga. Jeśli masz rangę syna Smoka, przejdź. Jeśli masz rangę Wlada Palownika lub wyższą, przejdź do... Czyli masz rangę już wyższą, masz Wlad Palownik, tak? Mam. Czyli przechodzimy do rozdziału 5. Prawdziwa historia Wlada Palownika. Armia sułtana wkroczyła do lasu przebitych. Starczało tam mnóstwo palin, na które nabito 20 000 mężczyzn, kobiet i dzieci. Sułtan, zaszokowany tym widokiem, oznajmił, że nie sposób podbić kraju rządzonego przez człowieka, który dokonał tak wielkich czynów i który miał tak diaboliczne podejście do władania swoją krainą oraz jej mieszkańcami. Reszta Turków osłupiała na widok tak wielu mężów wbitych na pale, były tam też niemowlęta przywiązane do matek, a ptaki gnieździły się w ich wnętrznościach. Turcy zawracają przerażeni pokazem okrucieństwa, który powitał ich na drodze do Targowiszty. Mehmed nakazuje szybki, strategiczny odwrót z Wołoszczyzny. Dostajesz 10 punktów krwi. Masz 28, co sprawia, że jesteś już wojewodą wołoskim. Więc potęga hrabiego Drakuli rośnie w zastraszającym tempie. To wspaniały dzień, oznajmia kapitan Petruk, gdy stoicie razem na balkonie przy sali tronowej i przyglądacie się wojskom zdobywcy, zmierzającym właśnie na południe z powrotem na osmańskie ziemie. Wieść o tym, że to uczyniłeś, rozprzestrzeni się tak jak zaraza i to nie tylko po całym Imperium Osmańskim. Dotrze do uszu każdego pobliskiego władcy, który mógłby pomyśleć, że zdoła rzucić wyzwanie potędze wojewody wołoskiego. Znam Mehmeda, mówisz ponuro. On wróci. Jeszcze nie skończył z Wołoszczyzną. Szykujmy się więc do wojny, odpowiada Petruk, która będzie chwalebna. Wojna na wyniszczenie może okazać się naszym końcem, zauważasz. Pokonamy armię 150 000 ludzi, a on wyśle następne 300 000 wojowników. Jeśli istnieją dwie rzeczy, których Mehmed ma nieskończony zapas, są to ludzie i wrodzone poczucie wyższości. Mężu, tym czego potrzebujesz jest wyraźna przewaga, mówi Erzebet, a okrutny uśmiech wykrzywia jej czerwone usta. Coś, czego sułtan nie zdoła przewidzieć, coś, co go zaskoczy. Masz coś konkretnego na myśli, moja królowo? Jesteś wielkim i silnym władcą, władasz ogromną doczesną potęgą, a twoi ludzie są posłuszni każdemu twojemu rozkazowi. Ale co, gdybyś mógł stać się kimś więcej? Erzebet spędza całe dnie na studiowaniu ezoteryki. Ty wiesz wszystko o sztuce wojennej, a ona jest biegła w arkanach magii oraz sprawach nadprzyrodzonych, podobnie jak inne kobiety z jej rodu. Mówże. Jest takie miejsce w górach na północy nad jeziorem Hermenstadt. Miejsce, w którym podobno człowiek może stać się kimś więcej niż tylko człowiekiem. Co to za miejsce, pytasz? Jego starożytna nazwa brzmi
Scholomance. Mówi się, że jeśli ktoś przyjdzie tam samotnie, odrzuci ziemskie sprawy i przytrzyma próby, którym zostanie poddany, może uzyskać już to na ziemi władzę nad pomniejszymi rzeczami, a nawet panowanie nad żywiołami. Radów wzdycha z przerażeniem. Książę Vladzie, ja też słyszałem o tej przeklętej szkole czarostwa. Nie waż się nawet myśleć o próbie jej odnalezienia, nie wolno ci. Za taką nienaturalną moc musiałbyś zapłacić własną duszą. Którego doradcy posłuchasz? Swojego dobrego czy złego anioła? Czy odszukasz Scholomance, aby znaleźć sposób na powstrzymanie raz na zawsze najazdów Osmanów na swoje ziemię? Jeżeli tak, to przejdź do kolejnego paragrafu. Jeżeli nie, to przejdź do innego paragrafu. Chyba posłucham kochanej żony. Słuchasz kochanej żony i udajesz się do szkoły czarnoksięstwa, dobrze. Od której nazwy w World of Warcraft też któraś instancja ma taką samą nazwę. Przy samej. Puszczasz pałac i targowiszte jeszcze tej samej nocy. Ruszasz samotnie konno, kierując się na północ w głąb Karpat. Zadanie okazuje się jednak trudniejsze niż można było sobie wyobrazić. Dopiero po wielu tygodniach poszukiwań, podczas których tracisz nie tylko wierzchowca, ale też książęce pierścienie i szaty, po tym jak napadają cię bandyci, trafiasz do rozpadliny w skale u podnóża wyniosłej góry, która wygląda jak rozłupany psi kieł. Masz ze sobą jedynie miecz i ubranie. Wkradając się do środka, potykasz się wśród ciemności, prowadzony echem własnych kroków i ślepą nadzieją, że w końcu naprawdę znalazłeś Scholomance. Gdy szare pęknięcia zmierzchu znika za twoimi plecami, przed tobą nagle zapala się światło i czujesz, jak ostry niczym brzytwa nóż wrzyna się w skórę twojego gardła. Dlaczego przybyłeś do tego miejsca? Głos, który rozbrzmiewa z cienia między płonącymi pochodniami, bardziej przypomina syk węża. Jestem książę Vlad. Zaczynasz, ale wężowy głos przerywa ci nagle. Wiem, kim jesteś. Vlad Tepes, palownik, Vlad Dracul, syn Smoka. To, kim jesteś, nie jest powodem tego, że przybyłeś pod górę złamanego zęba. Szukam siły do zmierzenia moich wrogów, odpowiadasz tężejąc. A ile jesteś w stanie poświęcić za taką moc? Znów syk. Nieważne, tyle ile trzeba, mówisz bez chwili wahania. Nawet swoją duszę? Tym razem robisz pauzę przed odpowiedzią, ale tylko na chwilę. Nawet duszę. Zatem krocz tędy. Ostrze noża odsuwa się od twojego gardła, a drżące światło pochodni prowadzi cię głębiej, w ciemność pod górą. Aż w końcu docierasz do miejsca, które wygląda jak świątynia wyrzeźbiona w jaskini. Po drugiej stronie świątyni stoi kamienny ołtarz, ale brak na nim chrześcijańskich symboli. Są za to rzeźby splecionych węży i wyryte dziwaczne symbole, które opowiadają o dalekich pustynnych ziemiach i starożytnych cywilizacjach zakopanych pod piaskami. Na szczycie ołtarza stoi alabastrowy posąg wielkiego białego węża, a może smoka bez skrzydeł, który więzi ludzką postać w swoich rzeźbionych zwojach. Przed sobą ma złotą czarę. Głos odzywa się ponownie, wydając stanowczy rozkaz. Klęknij przed Balaurem, klęknij przed wielkim apopisem. Przed nikim nie klękam, odzywasz się i zaraz potem zostajesz brutalnie uderzony od tyłu. Padasz na kolana na kamienną podłogę jaskini. Wtedy właściciel głosu wchodzi w krąg światła rzuconego przez pochodnie przed ołtarzem. To kobieta, odziana w zwiewne, jedwabne szaty. Kiedy przechodzi przed pochodniami przez niemal przeźroczystą tkaninę, wyraźnie widać jej zgrabną sylwetkę. Oszałamiające czarne włosy opadają na ramiona falującymi puklami, okalając twarz, która jest obrazem piękna. Głowę zdobi złoty diadem ukształtowany tak, żeby przypominał stojącą kobrę z rozłożonym kapturem. Oliwkowa skóra nieznajomej jest gładka, usta pełne i czerwone. Mimo całej jej urody twoją uwagę najbardziej przykuwają oczy. Nie jesteś w stanie oderwać od nich wzroku. Są ciemne i umalowane proszkiem antymonowym, a chociaż błyszczą w migoczącym świetle pochodni, są także najstarszymi oczami, jakie kiedykolwiek widziałeś. Czy jesteś pewien, że jesteś gotów poddać się Balaurowi? Wyzywająco pyta kapłanka i mógłbyś przysiąc, że kiedy mruga w jej oczach pojawiają się wąskie, wężowe źrenice. Choć tylko przez chwilę. Czy masz pewność, że jesteś na to gotów dla swojego kraju i jego mieszkańców? Jak chcesz odpowiedzieć? Jestem gotów poddać się Balaurowi? Vlad Tepes nie poddaje się nikomu. Cholera, są dwie bardzo dobre odpowiedzi. Niestety mam słabość do pięknych i złych kobiet, więc przyjmuję moc Balaura. Okej, czyli mówisz, jestem gotów poddać się Balaurowi, tak? Tak. Dobrze. Skoro to była piękna kobieta, to pewnie do zguby. Najpierw mówi wskazując czarę na ołtarzu. Musisz jedynie podnieść ten kielich i go wypić. Żadne szorstkie ręce już ci nie przeszkadzają, kiedy ponownie wstajesz i podchodzisz do ołtarza. Chwytając kielich jedną ręką stwierdzasz, że został jakoś przytwierdzony do podłoża. Chwytasz go oburącz, próbujesz podnieść jeszcze raz, ale kielich wciąż ani drgnie. To jakaś sztuczka, mówisz. Próba, kielicha nie sposób podnieść. Czyżby? Pyta kobieta, unosi złoty puchar delikatną alabastrową dłonią, a potem go odstawia. Spróbuj teraz. Próbujesz, ale wciąż nie możesz podnieść czary, więc zaciskając zęby wytężasz wszystkie siły. Zrób test wytrzymałości. Czyli rzucasz 4 kostkami i musisz wyrzucić mniej niż 18, bo tyle aktualnie masz. Albo równo 18. No i udaje ci się. 375 w takim razie.
Pot spływa ci po czole, a kielich nagle odrywa się od ołtarza, jak gdyby ezoteryczne zaklęcie utrzymujące go w miejscu właśnie zostało przełamane. Jednak kiedy podnosisz czarę do ust, posąg węża nagle przestaje być kamieniem, a gad próbuje cię ukąsić. Zrób test zręczności. Rzucasz 2 kostkami i musisz rzucić mniej lub równo twojej zręczności. 2. No to udaje ci się chyba najbardziej. Lepiej się nie da. Tak, lepiej się nie da. 430. Gwałtownie odsuwasz rękę, a potem wąż znów jest kamieniem, alabastrowym gadem owiniętym wokół nędznej ludzkiej postaci. Zastanawiasz się, czy to, co właśnie widziałeś, nie było tylko iluzją, wyczarowaną przez migoczące światło pochodni oraz twój własny wyczerpany umysł. Pij! Zachęca kapłanka i oczy błyszczą jak rubiny w oświetlonej płomieniami ciemności. Są tego samego koloru, co bordowy płyn w kielichu. Chcesz napić się z czary, czy ciskasz nią o ziemię? Piję. Pijesz. 467. Przykładasz kielich do ust i przełykasz gęstą czerwoną zawartość. Twoje ciało natychmiast przenika rozdzielający ból, zaś umysł atakują przerażające widoki. Widzisz gigantyczne węże, krew kapiącą z ich ogromnych kłów, ludzi nadzianych na pale wijących się w agonii, próbujących zsunąć się z natłuszczonych drewnianych słupów, stół zastawiony na ucztę, na której honorowe miejsce zajmuje półmisek martwych dzieci. 3 niezwykłe piękności, raz wyglądające jak ludzie, raz jak potworne wężowe kobiety, a raz jak rozkładające się zwłoki. Zwierciadło jeziora ukrytego głęboko pod ziemią i coś bladego, co krąży po jego lodowatych głębinach. Zrób test walki. Znaczy, tutaj test walki to musisz wrzucić mniej niż w sumie twoja walka. Czyli nie dodaję walki. No nie, bo tu testujesz walkę to jako zwykły test. 7. Walki masz 9, tak? Czyli zdajesz. Jestem bardzo waleczny. Vlad Tepes nie mógłby inaczej, tak? 5, 5, 5. Cząstka ciebie zdaje sobie sprawę, że wizje nie są prawdziwe, nie mogą być prawdziwe, bez względu na to, jak przekonujące się wydają. Ty tylko sobie to uświadamiasz, jesteś w stanie zacząć z nimi walczyć, aż wreszcie rozpraszasz ostatnią z nich, wizję czarnego psa na pokładzie statku otoczonego ciałami martwych marynarzy. I budzisz się, aby odkryć, że zostałeś pochowany w płytkim grobie. Wyrywasz się z ziemi, gdy poczucie zbliżającej się zagłady niemal cię przytłacza. Nie wiesz, ile czasu minęło, czy to minuty, miesiące, sekundy, czy wieki. Od tego momentu twoje szkolenie w Scholomens zaczyna się na dobre, ponieważ zostajesz wyprowadzony w sekrety nekromancji. Przekonujesz się również, że czas spędzony w ojczystej ziemi wyostrzył twoje zmysły, poprawił słuch i przyspieszył reakcję. Odkrywasz, że jesteś fizycznie silniejszy, potrafisz nawet wychwycić powierzchowne myśli innych. Dodaj po 1 punkcie do swojej zręczności i walki. Czyli twoja zręczność wychodzi już 9, a walka wychodzi 10, tak? Dobra. Tak. 2 punkty do ESP i 4 punkty do wytrzymałości, czyli ESP na 8, a wytrzymałość wraca z powrotem na 22, ale łamane na 26, bo maksymalny twój poziom wytrzymałości będzie teraz 26. Zyskaj również 6 punktów krwi. Ojojoj. Czyli masz już 34, czyli Nie jesteś wchodzę na rangę Nosferatu. Nosferatu. No to mamy duży boost, duży level up tutaj wpadł. Czujesz się tak, jakbyś nie był już całkiem człowiekiem, jakbyś powoli przekształcał się w coś innego. Płonie w tobie teraz głód walki i rozlewu krwi, większy niż kiedykolwiek. Wkrótce pośród wszystkich wyznawców Balaura, Apopisa nie ma nikogo, kto mógłby pokonać cię w walce, ani tak szybkiego, ani tak zwinnego i bezwzględnego jak ty. Jesteś gotów, oświadcza pewnego dnia arcykapłanka. Idź ponownie w świat i wypędź wroga z naszych ziem. Ale nigdy nie zapominaj o obietnicy, którą złożyłeś wielkiemu wężowi, bo pewnego dnia przyjdzie ci spłacić ten dług. Kapłanka i pozostali wyznawcy kultu przeprowadzają cię przez tunele przedzierające się przez głębiny góry, z powrotem do jaskini, przez którą po raz pierwszy wszedłeś na górę złamanego zęba. Ale nie podążają za tobą, gdy wychodzisz na światło nowego świtu. Twoje oczy potrzebują chwili, aby przyzwyczaić się do jasności po tym, jak spędziłeś pod ziemią. Właściwie nie masz pojęcia, ile czasu przebywałeś w przypominających katakumby jaskiniach. I tak, nie tracąc ani sekundy, kierujesz się na południe do Targowiszte. Kilka dni później, kiedy w końcu znów widzisz stolicę i swój pałac, z przerażeniem stwierdzasz, że miasto jest oblężone, pobliskie farmy i wioski spalono. Być może zdobyłeś moc, by powstrzymać Mehmeda, ale czy nie przybyłeś za późno, aby miało to jakiekolwiek znaczenie? Wpadając w sam środek walki, napędzany głodnym ogniem w brzuchu i dziką furią w sercu, zaspokajasz potrzebę zemsty na pierwszym napotkanym wrogu pośród chaosu i zamętu spowitego dymem pola bitwy. 2 janczarów nie będzie wiedziało, co ich trafiło. W tej bitwie masz inicjatywę, ale musisz walczyć z 2 żołnierzami naraz. Walka z 2 żołnierzami, znaczy więcej niż 1 przeciwnikiem naraz, wygląda tak jak normalna walka, tylko że rzucasz za każdego z przeciwników osobno. I pierwszy i drugi janczar mają walkę na poziomie 8 i wytrzymałość na poziomie 8. Rozumiem. Masz inicjatywę, więc rzucasz i ty bijesz ich, jakby twój jeden rzut na atak bije ich obu, ale oni osobno rzucają na atak za siebie, więc
Aha, dobra. Znaczy tylko to jest tak, że musisz być, żeby zadać im obrażenia, musisz mieć wynik rzutu większy niż ich rzuty na walkę, nie? Mhm. No dobra, więc ja atakuję, to jest plus 11 już u mnie, Mhm. 18, I teraz za 2 rzuty za nich wykonujesz. Oni mają walkę na poziomie 8. 16 i 14. Czyli jeden i drugi zarabia po 2 obrażenia i ty dalej masz inicjatywę. Czyli jeszcze tak 3 razy i wygrywasz z nimi. 16, Tylko chyba miałeś 17, bo miałeś plus 11. 17, tak. No i drugą rundę też wygrywasz, więc już mają połowę hapeków, a ty dalej masz inicjatywę. Teraz będziesz siał śmierć i zniszczenie. Bardzo dobrze, taki był plan. 19. Aj, Tu rzuć jeszcze raz. Za pierwszego Janczara. 19, to z nim masz remis. To do remisu zaraz przejdziemy, rzuć jeszcze za drugiego. 18, więc ten drugi dostajesz 2 obrażenia, ten pierwszy... W przypadku remisu rzucasz kostką 1K6 i zależy, czy wypadnie wynik parzysty, czy nieparzysty. Jak wypadnie nieparzysty, nie ma obrażeń, jak wypadnie parzysty, dostajecie obaj po 1 obrażeniu. Nieparzysty, czyli tutaj nierozstrzygnięte, więc pierwszy jeszcze ma 4 hapeki, a drugi ma 2 hapeki już. I nadal masz inicjatywę, bo wygrałeś z jednym. 17. Hrabia Tepesz ma 17. Pierwszy Janczar ma 16. Drugi Janczar ma 15. Ten drugi Janczar zdycha. Zostaje ci tylko jeden Janczar. i ostatnia runda. 14. Fatalny rzut. I on wygrywa, czyli dostajesz ty 2 obrażenia i teraz Janczar ma przewagę. I teraz on zaczyna, tak? Tak, teraz on rzuca i ma bonus teraz on do ataku. Ma plus 9. 16 teraz Janczar. Chyba wkurzył się za kolegę. 21. Ale ty masz 21, więc go zabijasz. Więc zabijasz go i przechodzimy dalej. 638. Lekkie draśnięcie tylko ci się tam przytrafiło. Wypadek przy pracy. Podziel liczbę punktów krwi przez 10 i zaokrąglij wynik w górę. Następnie rzuć kostką. Jeżeli wyrzucona liczba jest równa uzyskanej sumie lub od niej niższa, przejdź. Jeżeli wyższa, to przejdź. Czyli tu masz 34, czyli zaokrągloną jak? W górę, czyli miał być na 4. Rzucasz kostką i musisz rzucić. Zależy, czy wrzucisz mniej niż 4, czy więcej niż 4. 5, czyli 665. Ciekawe, co to miało znaczyć. Tajemniczy wybór. Ugarnięty nienasyconą żądzą krwi, której nie możesz się oprzeć, zatapiasz zęby w gardle pierwszego, a potem drugiego Janczara, by opić się ich krwią, jakbyś nie był lepszy od dzikiej bestii. Dopiero zaspokoiwszy łaknienie krwi, odrzucasz ich martwe ciała i wracasz do bitwy, która otoczy się wokół ciebie. Dodaj 8 punktów krwi i przejdź, czyli już masz 42. Ale pędzą. Czyli bestia w tobie wygrała, jakbyśmy grali w wampira i napiłeś się. Hrabia Dracula, jesteś właśnie, wszedłeś na poziom hrabiego, zostania hrabiem Draculą. 875. Zbroczony osmańską krwią, stajesz przed znajomym złotym pawilonem. To namiot sułtana. Twoja Nemezis wreszcie znalazła się w pobliżu. Wpadasz do środka, na twojej zakrwawionej twarzy zjawia się ponury uśmiech satysfakcji, kiedy widzisz tam Mehmeda stojącego z sejmitarem w dłoni, odzianego w złotą zbroję łuskową. Mój Wladzie palowniku, mówi, kłaniając się, ale ani na chwilę nie spuszcza z ciebie oczu. Znów się spotykamy. I po raz ostatni oświadczasz raz jeszcze unosząc miecz, aby opuścić mu go na głowę i położyć kres tej niekończącej się wojnie. Ale zanim zdążysz zadać cios sułtanowi z cienia, na tyłach namiotu wyłania się odziana na czarno postać, zaskakując cię. Słyszałeś pogłoski o noszących czerń magach na służbie sułtana. To zagadkowi mistycy, niektórzy twierdzą, że są czarnoksiężnikami z odległych pustynnych krain, którzy przysięgli wierność zdobywcy. Boisz się pomyśleć, co Mehmed musiał im obiecać w zamian za bluźnierczą magiczną moc. Postać trzyma w jednej ręce coś, co przypomina kryształową butelkę owiniętą filigranowym kokonem ze srebra i unosi to niemal z nabożną czcią. Wtedy mag wyrywa z butelki szklany korek, a z naczynia zaczyna się wydobywać gęsty czarny dym. Tworzy przed nim chmurę przetykaną błyszczącymi złotymi cząstkami. Patrzysz zahipnotyzowany, jak drobinki światła przesuwają się i wirują, na krótką chwilę wydają się łączyć w parę złotych oczu, które wpatrują się w ciebie tak przenikliwie, jakby widziały twoją duszę. Już kiedyś słyszałeś o takich duchach z dymu, to na pewno jedna z nadprzyrodzonych istot zwanych dżinami. Jak reagujesz na nagłe pojawienie się dżina? Rozkazujesz mu odejść? Atakujesz dżina. Próbuję rozkazać mu odejść. Rozkazujesz mu odejść. 905. Precz, demonie! Rozkazujesz dżinowi i jesteś nieco zaskoczony, kiedy widzisz, że jego mglistą postać przebiega dreszcz. Gęsty czarny dym wlewa się następnie z powrotem do butelki wciąż trzymanej przez oszałonego maga. Odejmij 3 punkty krwi i przejdź. Czyli masz punktów krwi 39. Nie sądziłem, że to zadziała. 33. Widocznie moc już wampirza w tobie silna jest.
Ulubiony czarownik sułtana, piszcząc z przestrachu, czmycha w ciemność. Mehmedzie, upadłeś aż tak nisko, że aby mnie pokonać, musisz uciekać się do czarnej magii? Rzucasz wyzwanie swojej Nemezis. Naprawdę musisz się mnie bardzo obawiać. Nie boję się żadnego człowieka, kontynuuje zdobywca. Nieważne, co naopowiadali mi mistycy o tym, czym się stałeś. Zetnę cię jak psa, którym jesteś i przejmę twój tron, tak jak przejąłem ich wiele. Po tych słowach Mehmed, zdobywca, rusza na ciebie, w dłoni błyszczy mu sejmitar. Podczas tej walki sułtan ma inicjatywę. Mehmed, zdobywca, ma walki 10 i wytrzymałości 10. Jeżeli przeżyjesz 6 rund walki albo zmniejszysz wytrzymałość sułtana do 4, przejdź natychmiast. Decyduje to, co wydarzy się pierwsze. Albo minie 6 rund walki, albo zmniejszysz mu wytrzymałość do 4 punktów. Więc walczymy. Sułtan ma inicjatywę, więc rzucasz pierwszy za sułtana. Sułtan ma 10, tak? Tak, tego i tego. Wytrzymałości i walki. Czyli mamy po tyle samo. Masz więcej hapeków. Jeszcze jeden za przewagę. No to ładny cios od sułtana zarobisz. Nie rzucił. 17, czyli on wygrywa, tracisz 2 hapeki, pierwsza runda walki za nami i sułtan nadal ma przewagę. Okazał się być lepszym szermierzem chyba, nie zaskakująco. 20 dla sułtana, ile dla hrabiego Tepesza? 18, no i hrabia Tepesz na razie zdziwiony zaskakującą ofensywą. Druga runda walki. Nie mogę mu też rozkazać, żeby się schował do butelki? No chyba niestety nie. Nie ma takiej opcji wyboru. Runda trzecia. Nadal przewaga sułtana. I 5. W trzeciej rundzie walki dostajesz znowu łomot, spada ci do 14. Czyżby sułtan miał nagle skrócić twoje męki jako wampirzego lorda? 14 i czwarta runda walki. 5 dla sułtana. Znaczy 16 dla sułtana i 19 dla hrabiego Tepesza, więc w końcu sułtan traci pierwszą krew. I teraz ty masz przewagę, ale już mamy 5. rundę walki, więc mi zostało tylko 2, zanim się... Ło! 22, pięknie. To nawet nie mogę tego przebić. No więc wygrywasz 5. rundę walki, jeszcze jedna została. Może być remis jeszcze, remis. No może być remis, więc rzucaj za hrabiego, znaczy za sułtana. Nie ma remisu. To on ma 4 w tym momencie, tak? Nie, 6. Nie, 6, ale już jest 6. runda walki minęła, więc i tak przeskakujemy do rozdziału kolejnego, zgodnie z tym, co nam zaleciła tutaj gra. Ale trochę cię to kosztowało, nie powiem zdrowia. No, a jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Nagły kłujący ból tuż pod żebrami powoduje, że gwałtownie nabierasz powietrza. Sułtan odsuwa się od ciebie o krok, śmiejąc się okrutnie. Czujesz ucisk w boku, a głos przy tym twoim uchu mówi. Nie spodziewałeś się tego, prawda, kuzynie? Gwałtownie się odsuwasz. Sztylet, który wbito ci pod żebra, wysuwa się pośród potoku krwi, a twoje przerażone spojrzenie pada na znajomą twarz. To Basarab, kolejny Dracula roszczący sobie prawa do tronu Wołoszczyzny. Coś ty uczynił, wzdychasz, gdy uczucie lodowatego chłodu zaczyna rozchodzić się z rany na boku po całej klatce piersiowej, zmuszając cię do gwałtownego łapania oddechu. Odejmij sobie 4 punkty wytrzymałości, czyli już mamy 10. Ojojoj. To już znacząco poniżej 50% hapeków. To, co powinieneś był uczynić dawno temu. Zawarłem układ z jego wysokością Mehmedem zdobywcą, zamiast skazywać moich rodaków na lata głodu, niedostatku i strachu, oznajmia Basarab z szalonym błyskiem w oczach. Ty... Zabiłeś mnie, dyszysz, próbując utrzymać się na nogach. Czyniąc to, położyłem kres bezsensownej wojnie i uratowałem Wołoszczyznę. Obraz przed twoimi oczami staje się rozmyty, zaczyna ci się kręcić w głowie i zdajesz sobie sprawę, że musisz wydostać się stąd tak szybko, jak to możliwe. Albo przyjdzie ci stawić czoło pewnej śmierci. Zrób test walki i test wytrzymałości. Jeśli zdasz oba, przejdź. Jeśli oblejesz choć jeden, przejdź. Możesz też odjąć 3 punkty krwi i przejść do kolejnego paragrafu bez konieczności wykonywania testów. Co wybierasz? Mam dużo krwi, więc poświęcę 3 punkty. Czyli twój poziom krwi spada do 36, ale wydajesz 3 punkty krwi i przeskakujemy w takim razie. No, dzieją się tu dramatyczne rzeczy, powiem. Bardzo dobrze, niech się dzieje. Dramatyczna historia Vlada Tepesza, tak? Nie była to postać jednowymiarowa na pewno. Dobywszy ostatnich rezerw sił, torujesz sobie drogę na zewnątrz namiotu sułtana, gdzie dostrzega cię kapitan Petru, ale nawet kiedy wyciąga cię na konia za sobą, już wiesz, że nie żyjesz, a zanim docieracie do pałacu, przegrywasz ze swoimi licznymi ranami. Twoje ciało zostaje wystawione na widok publiczny, aby można było oddać ci hołd. Twoja królowa Erzebet szlocha histerycznie nad twym trupem, zaś radu odwraca wzrok. Kuzyn Basarab zajmuje twoje miejsce, zanim twoje ciało zdąży ostygnąć, już negocjuje rozejm z Turkami. Zaś lud Wołoszczyzny pozostaje całkiem nieświadomym faktu, że to właśnie on jest zdrajcą, który cię
zamordował, gdyż już miałeś pokonać Mehmeda zdobywcę i uwolnić swój kraj od Imperium Osmańskiego raz na zawsze. Zostajesz pochowany w wielkim sarkofagu z czarnego granitu w krypcie klasztoru Dealu na wzgórzach ponad Targowiszte. Jednak wkrótce zaczynają krążyć opowieści o tym, że włamano się do krypty i nieznani rabusie skradli od doczesne szczątki księcia Vlada Tepesza. Jeżeli masz rangę Nosferatu lub wyższą, przejdź. Jeżeli nie, to przejdź. Masz chyba rangę Nosferatu. Mam hrabie Drakulę nawet. Czyli przechodzimy 230 w takim razie. Twoje ciało zabrane przez wyznawców Wielkiego Węża ponownie zostaje złożone w ziemi twojej ojczyzny pod górą złamanego zęba. Jednak twój śmiertelny sen nie jest zadowalający, a twoje ciało też staje się niespokojne. Wybudzasz się z brutalnych, makabrycznych snów, w których jesteś rozdętą pijawką czerpiącą pożywienie z ciała martwej ofiary. Zarazy, a potem w panice z ustami pełnymi ziemi wygrzebujesz się z płytkiego dołu, w którym cię pochowano. Gdy mija szok wywołany przebudzeniem, zauważasz, jak bardzo pomarszczone są twoje dłonie. Przypomniał ręce kościotrupa pokryte tylko cieniutką warstwą wysuszonej skóry. Zginasz palce, dziwiąc się, jak nadal możesz nimi poruszać, a jednocześnie wspominasz swoje ostatnie chwile wśród żywych, tak jakby były długim snem. Kiedy wstajesz z grobu, widzisz przyglądającą ci się czarnooką kapłankę. Co się ze mną stało, pytasz, a twój głos łamie się jak u starca. Czym się stałem? Doznałeś wywyższenia, mówi. Nie jesteś już człowiekiem, jesteś teraz Nosferatu, wybrańcem Balaura, nieśmiertelnym. Nie potrzebujesz już jedzenia ani picia, takiego jak ludzie. Co więcej, jesteś szybszy i silniejszy niż do tej pory. Możesz znieść rany, które byłyby śmiertelne dla zwykłych ludzi. Krew życia stanowi dla ciebie eliksir przywracający młodość oraz pomagający wyleczyć się z obrażeń, które w innym wypadku by cię zabiły. Masz moc, która pozwoli ci się zemścić na śmiertelnych wrogach, zatem ruszaj. Teraz. Gdy nad Karpatami zachodzi słońce, odkrywasz, że kiedy tylko czegoś sobie zażyczysz, to się natychmiast dzieje. Chcesz wrócić do swojej książęcej siedziby, więc przybrawszy odpowiednią ku temu postać, przelatujesz nad szczytami i dolinami Wołoszczyzny, szybując ponad lasami i gospodarstwami, które mijasz w mgnieniu oka. Po czasie, który wydaje ci się chwilą, gdy księżyc schodzi nad wieżami Targowiszte, docierasz do pałacu i wkraczasz do sypialni księcia Basaraba. Ale kiedy patrzysz na sylwetkę śpiącego kuzyna, szybko staje się jasne, że od kiedy trafiłeś do ziemi minęło wiele lat, a nie jedynie kilka tygodni czy miesięcy. Mężczyzna, na którego spoglądasz, wyraźnie się postarzał. W furii rozrywasz mu gardło i taplasz się w jego krwi, zanim jest w stanie uświadomić sobie, że zgubę przyniosły mu jego własne czyny. A jednak zdajesz sobie sprawę, że nawet po śmierci Basaraba już nigdy więcej nie zdołasz rządzić Wołoszczyzną, tak jak kiedyś, nawet jeśli zawsze pozostanie związany ze swoim ojczystym krajem. Opuszczasz krwawą rzeźnię, jaką stała się sypialnia kuzyna i wyruszasz, by odnaleźć tego, kto pchnął cię do poszukiwania przeklętej mocy tkwiącej teraz w twojej nieumarłej postaci. Łowy są długie, poszukiwania trwają wiele lat. Za dnia musisz ukrywać się w mrocznych zakątkach świata, wychodząc tylko, gdy zapada ciemność, jedynie aby zaspokoić nienasyconą żądzę krwi, która zmieniła cię w bestię dzikszą od człowieka. Ale w końcu, prawie 20 lat po fatalnym nocnym ataku na Targowiszte, ponownie dopadasz zdobywcę setki mil na południe w Konstantynopolu, gdzie planuje kampanię mające doprowadzić do zdobycia Rodos i południowych Włoch, a nawet podboju mameludzkiego sułtanatu Egiptu i roszczenia sobie praw do kalifatu. Chociaż w głębi duszy wiesz, że twój brat, Mehmed, ledwo rozpoznajesz go w tym człowieku, tak bardzo się postarzał od waszego ostatniego spotkania, ale tym razem upewniasz się, że jest w pełni świadomy tego, kto powrócił z zagrobu, żeby się zemścić. Gdy niezauważenie wychodzisz z namiotu sułtana, zbierasz też ze sobą trofeum, głowę Mehmeda. Gdy dowiadujesz się, że twoja królowa Erzebet zmarła wiele lat temu i uświadamiasz sobie teraz, że teraz nie ma dla ciebie miejsca na świecie, powracasz w nieprzeniknione głębiny Karpat. Odnajdujesz spadkobierców kultu węża, podatnych na twoją wolę i łatwych do zdominowania. Każesz im wznieść dla ciebie nową fortecę na szczycie skały, tej pod którą leżą katakumby z Holomens. Tam kryjesz się przed światem. Z biegiem czasu odkrywasz, że nie jesteś jedyny w swoim rodzaju. W lasach oraz głębokich, zacienionych dolinach tego górskiego regionu mieszka więcej okropności niż tylko same wampiry. Dowiadujesz się, że są również tacy, którzy przysięgli, że uwolnią świat od istot takich jak ty. Są tu religijni fanatycy, łowcy czarownic, którzy spalili lub odrąbali głowy wielu z tych, którzy po pierwszej śmierci cieszyli się drugim życiem. Zawsze byłeś przebiegłym strategiem, siedzisz więc zamknięty w swojej górskiej twierdzy i czekasz na odpowiednią chwilę, postanawiając, że pewnego dnia ponownie zajmiesz niezależne ci miejsce jako władca. Tymczasem starasz się dowiedzieć wszystkiego o tych, którzy mogą ci się przeciwstawić, bo jeżeli czegoś teraz ci nie brakuje, to czasu. Mijają lata, potem dekady, później całe stulecia i chociaż nie umierasz, twoje ciało zaczyna się starzeć, jednak młodzieńczy wygląd i wigor powracają po nasyceniu się krwią. Mieszkańców Karpat nie jest dużo, a osady są bardzo nieliczne. Nie możesz ryzykować zabijania zbyt wielu osób, bojąc się wzbudzić podejrzenia u tych, którzy uchodzą za władzę w bardziej oświeconych czasach. Teraz, gdy wiadomości można przesyłać po drucie, listom wystarczy tylko kilka dni, aby przebyć 400 mil z najbliższego miasta Bystrzycy aż do Budapesztu. Zaś całe armie mogą pokonywać duże odległości za sprawą sieci kolejowych, tras pokrywających cały kontynent, od Paryża po Konstantynopol.
Musisz zatem ograniczyć się do 1 lub 2 wieśniaków miesięcznie i spędzać większość czasu śpiąc snem zmarłych w czarnym granitowym sarkofagu, w którym mogliście pochowano, a które cygańskie plemię Żgany już dawno przyniosło do zamku Drakuli. Żgany to dumny lud, który przysiągł wierność szlachetnemu przywódcy aż do śmierci. Mają też własne sekrety, ponieważ ich lud nosi swoją mroczną skazę. Wieczność to długi czas i nie składa się tylko z pragnienia krwi, które skłania cię do przerażających aktów barbarzyństwa oraz traktowania ludzi jak źródła pożywienia. Pragniesz także władzy, jaką miałeś w swoim śmiertelnym życiu. Zabierasz się więc za planowanie podboju. Jednak świat się zmienił, odkąd się od niego odciąłeś. Imperium Osmańskie już dawno osłabło, podobnie jak ród Drakulów. Jesteś ostatnim z królewskiej linii krwi. Największym imperium świata rządzi się teraz z wyspy w północnej Europie, a jest to imperium, które zajmuje 1/4 część globu i w którym przebywa 1/4 z 1,5 miliarda mieszkańców Ziemi. To Imperium Brytyjskie. Jego niekwestionowanym władcą jest wdowa z Windsoru, królowa Wiktoria z rodu Hanowerów. Zdając sobie sprawę z tego, że wiedza zawsze daje przewagę nad wrogiem, zabierasz się do kompletowania biblioteki złożonej ze słowników i encyklopedii. Od londyńskiej księgi adresowej i almanachu Whitakera, po listę armii i marynarki wojennej oraz listę prawników i nawiązujesz potencjalnie użyteczne kontakty. Jeżeli chcesz podbić Imperium Brytyjskie i stać się ostatecznym władcą świata, musisz założyć siedzibę nieopodal brytyjskiej stolicy w Anglii, a nawet mieć tam kilka kryjówek, do których mógłbyś się wycofać, jeżeli znajdzie taka potrzeba. Kiedy opierałeś się inwazji Mehmeda Zdobywcy na Wołoszczyznę, zawsze wolałeś walkę partyzancką i atakowałeś jego siły za linią wroga. Układasz więc plan nabycia kilku posiadłości w Londynie i okolicy, co umożliwi ci właśnie takie działanie. Jednak żeby zrealizować swoje zamiary, będziesz potrzebował nieświadomego sojusznika, kogoś, kto zacznie pracować w twoim imieniu, od wewnątrz stając się twoim agentem. Zamieszczasz ogłoszenie w The Daily Graph. Gentleman ze starożytnego wschodnioeuropejskiego rodu szuka pomocy przy przeprowadzce do Anglii. W rezultacie ambitny pan Peter Hawkins z Exeter wysyła do ciebie list, w którym w imieniu swojej kancelarii oferuje ci rozsądne warunki, pod jakimi może wystąpić w twoim imieniu i zakupić nieruchomości w Londynie oraz w okolicy. Na twoją prośbę pan Hawkins wysyła do ciebie swojego prawnika, aby skontaktował się z tobą, wykonał niezbędną papierkową robotę oraz uzyskał twój podpis i pieczęć nad wszystkim, co będzie potrzebne. Prawnikiem tym jest niejaki pan R.M. Renfield. Dostajesz 6 punktów krwi, czyli masz już 42. Przechodzimy do paragrafu 265. List zaadresowany do pana Renfielda, radcy prawnego w kancelarii Hawkinsa, Oldmana & Lee z Exeter w Anglii, 8 listopada 1896 roku. Drogi panie Renfield, wyczekuję pańskiej wizyty. Nie mogę się już doczekać zakupu nieruchomości w Anglii, aby móc ją odwiedzić i dowiedzieć się, jak to jest być dżentelmenem w pańskim pięknym kraju. Chociaż z pewnością uzna pan Karpaty za zimne, to po przyjeździe czeka tam pana ciepłe powitanie. Pański Dracula. Pan Renfield przybywa w odpowiednim czasie, kiedy Karpaty są już pokryte śniegiem i takie pozostaną jeszcze przez co najmniej 5 miesięcy. Chociaż ma za sobą długą i żmudną podróż do Anglii, widzisz go w dobrym nastroju, chętnego do zajęcia się wszystkimi formalnościami, bo mimo, że jest wyraźnie podekscytowany perspektywą gościny u szlachcica na pradawnym zamku, pragnie wrócić do domu i do rodziny przed świętami Bożego Narodzenia, co bardzo pasuje do twoich planów. 2 dni po jego przybyciu, gdy dopełniacie różnych formalności związanych z zakupem dworu Carfax Parfleet, starożytnej budowli o stosownej gotyckiej przeszłości, uznaje, że to idealna pora, aby wprowadzić w życie swój plan. Wpatrujesz się w jego oczy swoim krwisto-czerwonym wzrokiem i przywołujesz moc hipnozy, która jest tylko jednym z darów, jakie zyskałeś za sprawą swojego odmiennego stanu. Jeżeli masz rangę Nosferatu, to przejdź. Jeżeli masz rangę hrabiego Drakuli, to przejdź. Jaką masz rangę? Hrabia Dracula, tak? Hrabia Dracula. Czyli przechodzimy do 318. Łatwo ci zdominować słabszy umysł jak u Renfielda, bo po zahipnotyzowaniu prawnika instruujesz go, aby występował w roli twojego agenta i zakupił dla ciebie potrzebne nieruchomości w Londynie oraz okolicy, jak również przygotował drogę dla sił inwazyjnych, na które czele staniesz. Zrób test ESP, ale odejmij 2 od sumy wyrzuconej 2 kostkami. Jeśli zdasz test, to przejdź. Możesz też od razu wydać 2 punkty krwi, bez konieczności robienia testu, więc co wolisz? Rzucę. Czyli 2 kostki i -2, tak? Tak, i musisz rzucić 8 lub mniej. 4. No więc ci się udaje 405. Tak, mistrzu, mówi Renfield, wpatrując się w ciebie tępo oczami przepełnionymi rozpaczą, bo w głębi duszy wie, kim jest, stałeś się przez wieki i że nie zdołał oprzeć się twojej woli. Z niezbędnymi papierami, na których widnieje teraz twój podpis, oraz instrukcjami wszczepionymi w umysł wysyłasz prawnika w drogę. Twój cygański woźnica Medwe odwozi go aż na kraniec przełęczy Borgo, skąd dotrze do Bystrzycy i ruszy w podróż do domu.
Nie masz żadnych wieści z Anglii aż do lutego następnego roku, kiedy pan Hawkins pisze do ciebie ponownie. Przepraszając za brak korespondencji, wyjaśnia, że po powrocie do Exeter pan Renfield postradał zmysły. W Boże Narodzenie wymordował swoją rodzinę i ostatecznie trafił do szpitala dla chorych psychicznie. Przepływając kanał La Manche na pokładzie parostatku cisnął w morze podpisane przez ciebie dokumenty. Hawkins jak najmocniej przeprasza za ten niefortunny stan rzeczy, ale na końcu pisze, że ma nowego pracownika, młodego mężczyznę od niedawna wykwalifikowanego radcę prawnego, który chciałby się wyróżnić i udowodnić swoją wartość panu Hawkinsowi, Oldmanowi i Lee. Jeżeli tylko zechcesz, Hawkins wyśle go do Transylwanii, aby załatwił sprawę w jego imieniu. Odpowiadasz listownie, stwierdzając, że bardzo podoba ci się ten pomysł i życzysz panu Renfieldowi szybkiego powrotu do zdrowia. Doskonale wiedząc, co spowodowało strzaskanie umysłu tego biednego człowieka. Najwyraźniej wywarłeś na niego zbyt wielki wpływ. W stosunku do jego następcy musisz spróbować innego podejścia. Przejdź do paragrafu 440. Nadchodzi kwiecień, a wraz z nim długo wyczekiwana odwilż, chociaż w niektórych częściach Karpat śnieg i lód utrzymują się przez cały rok. A potem pewnej nocy zostajesz wezwany przez dziwne siostry do ich komnaty. Jakieś 100 lat po twojej pierwszej śmierci drogę do twojego zamku odnalazły 3 wieszczki, które uciekały przed prześladowaniami, bo Europa padła wtedy ofiarą histerycznej plagi polowań na czarownice. W zamian za twoją ochronę dawały ci czego tylko pragnąłeś, a ty to wszystko przyjmowałeś. Wszak wieczność dłuży się bez kobiecego towarzystwa. Ale kiedy już podzieliłeś się z nimi swoim darem, ich moce się zwiększyły, zaś twoja relacja z nimi przestała przypominać kontakty pana ze swoimi kochankami. Stała się raczej rodzajem niełatwego sojuszu między tobą, trzymającym się swojej części zamku, a nimi, które zajęły wschodnie skrzydła, jakby było ich własnością. Jednak skoro teraz skierowały do ciebie swój syreni zew, sprawa z pewnością musi być wielkiej wagi dla was wszystkich. Kiedy wchodzisz do ich bogato zdobionej komnaty, 3 wampirzyce natychmiast cię otaczają. 2 są ciemnowłose, o strzelistych, orlich nosach i wielkich, ciemnych, przenikliwych oczach, jeżących się na czerwono niczym rozżarzone węgle. To Lamia i Meluzyna. 3. Lilith jest blondynką o wielkiej gęstwinie złotych włosów i oczach jak blade szafiry. Olśniewająco białe zęby kobiet lśnią niczym perły wśród rubinów ich ponętnych ust, kiedy uśmiechają się do ciebie lubieżnie. Mam wiadomość, zaczyna Lamia. Ostrzeżenie od naszego mistrza, kontynuuje Meluzyna. Ja jestem waszym mistrzem, warczysz na nie. Naszego prawdziwego mistrza odgryza się Lilith i twojego. Powiedz mi zatem, co to za wiadomość? Rzuć kostką. Jeżeli wyrzucona liczba jest nieparzysta, przejdź. Jeżeli wyrzucona jest parzysta, to też przejdź. I co, wyrzuciłeś? Parzystą? Nieparzystą, tak. Nieparzysta. 474. Dziwne siostry zaczynają śpiewać, a ich głosy stają się jednym. 4 kobiety w twojej przyszłości leżą. Hrabina, siostra, kochanka i żona. Pierwsza w niewolę sama by cię wzięła. Ostatnia nienawidzi cię po twoim zgonie. Hrabina? Odzywasz się, gdy kończą. W zamku Drakoli tylko we mnie płynie arystokratyczna krew. Nie tutaj, lecz w Graz. 250 mil na zachód, tam gdzie nocą rządzi hrabina Dolingen, mówi Meluzyna. Czeka na tego, którego i ty oczekujesz, powstanie w tę noc Walpurgi i wcieli w życie swoje własne plany. Dość tych kłamstw. Mówicie powężowymi językami. Spędziłem dziesięciolecia dopracowując swoje plany. Są niepodważalne. Odwracasz się na pięcie i opuszczasz kobiece skrzydło. Podąża za tobą dźwięczny śmiech Lilith, odbijając się echem po korytarzu. Mój Vladzie Palowniku, kobiety zawsze były twoją słabością. To, co zgubi każdego faceta, to kobieta. Tak. Zbliża się noc Walpurgi i wracasz myślami do ostrzeżenia dziwnych sióstr. Zatroskany o dobro pana Harkera, pomimo że wykorzystałeś swoje kontakty, aby zapewnić mu zakwaterowanie na każdym postoju w drodze do ciebie, pamiętając o przepowiedni sióstr, piszesz telegram, po czym zlecasz Medwę, aby zawiózł go do Bystrzycy i nadał tamtejszej stacji telegraficznej, za której budowę sam zapłaciłeś, aby móc pozostać w kontakcie ze światem. Bystrzyca. Proszę dbać o mojego gościa, jego bezpieczeństwo jest dla mnie najcenniejsze. Gdyby coś mu się przytrafiło lub gdyby zaginął, niech pan nie szczędzi niczego, aby go znaleźć i zapewnić mu bezpieczeństwo. Jest Anglikiem i dlatego jest żonny przygód, a tutaj czeka wiele zagrożeń za sprawą śniegu, wilków i nocy. Jeżeli pan zacznie podejrzewać, że coś mu się stało, niech pan nie traci ani chwili, za gorliwość nagrodzę pana moją fortuną. Dracula. Nakazując wysłanie telegramu, nie potrafisz się pozbyć niepożądanych myśli o wszystkim, co może się przydarzyć panu Harkerowi i między Monachium a twoim zamkiem. Jeśli masz zaznaczone hasło Apaka, przejdź. Nie masz chyba takiego hasła. Nie. Jeżeli nie, zastanów się, czy chcesz sam wyruszyć w daleką drogę w noc Walpurgi, aby upewnić się, że drogiemu prawnikowi nic się nie stanie. Czy jesteś pewien, że go nie spotka nic złego? Znaczy, albo wybierasz się w drogę, żeby sprawdzić, czy mu nic się nie stało, albo jesteś pewien, że nie spotka go nic złego. Więc co wybierasz? Jeśli tego nic mu nie będzie. Czyli, że nic mu nie będzie, dobra. Słynne ostatnie słowa. Zamiast zapuszczać się zbyt daleko tej nocy, odwiedzasz wioskę w dolinie pod górą złamanego zęba i przypominasz chłopstwu, dlaczego słusznie boi się ciemności. Wypijasz krew drwala w próbie uciszenia nienasyconej bestii, która mieszka w tobie. Odzyskujesz 4 punkty wytrzymałości.
O, to jest bardzo dobra informacja. Teraz tak, zaznacz hasło Rapszolga i przejdź do 810. Rapszolga, ciekawe co to znaczy. Jest. Nie mam pojęcia, co to. Brzmi bardzo rumuńsko. Dziennik Jonathana Harkera. 5 maja 1897. Zamek. Szarość poranka minęła, a słońce stoi wysoko nad odległym horyzontem, który wydaje się poszarpany. Sam nie wiem, czy to za sprawą drzew, czy wzgórz. Pan Harker z kancelarii Hawkins, Oldman & Lee przybywa w końcu na zamek Drakuli i natychmiast robisz wszystko, aby go godnie powitać. Młody Anglik jest wyraźnie przytłoczony wizytą w tak wspaniałym i starożytnym miejscu przysiągniętym historią. Prowadzasz go do kwater dla gości, tych samych pokoi, w których zatrzymał się pan Renfield, kiedy bawił u ciebie, i rozkoszujesz się możliwością nie tylko pochwalenia się biblioteką, ale także doszlifowania angielskiego. Pamiętasz, że musisz uważać, aby nie dopuścić do powtórzenia tego, co się stało z Renfieldem, dlatego instruujesz Harkera, aby nie opuszczał swoich komnat i nie wędrował do innych części zamku. Boisz się, co może się wydarzyć, jeżeli spotka się z dziwnymi siostrami, kiedy będziesz na łowach. Upewniasz się również, że zamknąłeś drzwi wejściowe, klucz do wielkiego żelaznego zamka trzymasz zawsze przy sobie. Dla istoty takiej jak ty, zamknięte drzwi nie stanowią przeszkody, jednak bardzo się przydają, żeby trzymać śmiertelników w tych miejscach, w których chcesz, aby pozostali. Wkrótce przyzwyczajasz się do wygodnej rutyny. Za dnia śpisz w swoim sarkofagu w krypcie głęboko pod zamkiem, a noce spędzasz na rozmowach z gościem, chcąc się od niego dowiedzieć tyle, ile tylko zdołasz. O Londynie i angielskich zwyczajach. Harker z kolei korzysta z okazji, żeby przejrzeć dokumenty, które przywiózł ze sobą dotyczące zakupu nieruchomości. Nie mówisz mu, że pan Renfield już je z tobą przeglądał, bo nie chcesz alarmować gościa w niebezpieczeństwie, w jakim się znajduje. Jednak zaledwie 3 dni po przybyciu Harkera, kiedy wchodzisz do jego komnaty, zostajesz... Hropson pisze, że uszanowanie w lat, nie dziękuj za busty na start. Kiedy wchodzisz do jego komnaty, zostajesz go przy goleniu przed lusterkiem zawieszonym obok okna. Twoje nagłe pojawienie się zaskakuje młodzieńca, który nagle się odwraca. Wtedy dostrzegasz, że się skaleczył, a widok szkarłatnego nacięcia grozi uwolnieniem bestii, która w tobie drzemie. Podziel swoją wartość krwi przez 10, a wynik zaokrągli w górę. Następnie rzuć kostką. Jeżeli wyrzucona liczba jest mniejsza, to przejdź. Jeżeli większa, to przejdź. Czyli masz 42, czyli powiedzmy 5 lub rzucasz kostką i wrzucasz 5 albo więcej niż 5. 6, czyli jest większa. Przejdź do 759. To się może coś dziać ciekawego. Wystarczyło nie wyrzucić 6. Po chwili jesteś już przy Harkerze, a twoje wygłodniałe oczy wpatrują się w krew spływającą mu po brodzie. Bestia ma teraz nad tobą pełną kontrolę, musisz złapać ją za gardło. Twoja ręka dotyka sznurka paciorków na szyi potwora, gdzie zwisa mały srebrny krucyfiks, święty symbol parzy ci palce, tracisz 2 punkty wytrzymałości. Czyli masz 12. Odskakujesz natychmiast, bestia w tobie syczy z frustracji, pozwalając ci ponownie odzyskać kontrolę, gdy sama zakrada się z powrotem w mroczne głębiny twojej duszy. Niech pan uważa na skaleczenia, warczysz. W tym kraju są groźniejsze niż pan sądzi. Chwytasz lusterko do golenia, w którym odbija się pokój i Harker, ale nie ty. I to jest ta nieszczęsna rzecz, która wyrządziła krzywdę, paskudny bąbel ludzkiej próżności. Precz z tym. Po tych słowach wyrzucasz lusterko przez okno, rozbija się na tysiące kawałków o kamienny dziedziniec daleko na dole. Dopisz sobie 2 punkty krwi, zaznacz hasło Arulas, a następnie przejdź, czyli masz punktów krwi 44, a imion jego 44. I 201 teraz. Ciekawa ta opowieść Drakuli, bym powiedział, że bardzo ciekawa. No, jestem bardzo ciekaw, dokąd to zmierza. Następnego wieczoru dajesz swojemu gościowi kilka kartek papieru i 3 koperty ze słowami. Twoich przyjaciół ucieszą wieści, że masz się dobrze i nie możesz się doczekać, aż do nich wrócisz. Posłusznie pisze 2 listy, jednego do swojego pracodawcy pana Hawkinsa, a drugi do narzeczonej niejakiej Miny Murray. Sam też sporządzasz kilka pism, jedno do Samuela F. Billingtona z Whitby, drugie do Herr Leutnera z bułgarskiego portu Varna, trzecie do londyńskich bankierów Katz Company, a czwarte do Heren, Klopstock Bilraud, bankierów z Budapesztu. Wszystko to było potrzebne w ramach przygotowań do realizacji następnej części twojego planu. Bierzesz napisane przez niego listy, dołączasz do pism, które sam sporządziłeś, wstajesz i oznajmiasz, że musisz już iść. Przy drzwiach zatrzymujesz się jeszcze i odwracasz ze słowami. Ostrzegam, mój młody przyjacielu, że jeżeli wyjdziesz z tych komnat, nie zaśniesz w żadnej innej części zamku. Jest stary i ma wiele wspomnień, a ci, którzy śpią niemądrze, mają tu złe sny. Teraz, gdy ponownie na zamku przybywa żywy, oddychający śmiertelnik, jest to wszystko, co możesz uczynić, aby nie pożreć gościa i nie wypić jego krwi. Musisz jednak nasycić wewnętrzną bestię, opuszczasz zatem warownię i ruszasz na polowanie. Zdajesz sobie sprawę, że rozsądnie byłoby wrócić czymś, z czego siostry mogłyby urządzić sobie ucztę, tak aby pozostawały uległe i nie szukały Harkera. Pożywiwszy się, odzyskujesz 6 punktów wytrzymałości, czyli masz 18. No to ładnie. Wracasz po kilku godzinach, niosąc też coś na obiad dla wampirzyc. Niepokoi cię, że wyczuwasz bicie serca Harkera nie w kwaterach dla gości, ale we wschodnim skrzydle rozpadającego się zamku. Nie jest tam sam. Wyraźnie doceniłeś przebiegłości sióstr,
ust i żarłocznego pragnienia krwi. Wpadasz do ich komnaty z siłą huraganu, gosząc palące się w pokoju lampy. Przed tobą siostry nie są w stanie ukryć swoich prawdziwych postaci, zatem widzisz w nich oddające część wężom potworności, jakimi są naprawdę. Twoja wściekłość jest straszna niczym tornado, bo wciąż potrzebujesz Harkera i nie zniósłbyś, gdyby coś mu się stało i tak jak to było wcześniej z Renfieldem. Napadasz na nieposłuszne wampirzyce. Jak którakolwiek z was śmie go dotykać, krzyczysz na nie swoim ojczystym języku. Jak śmiecie patrzeć na niego, skoro to tego zabroniłem? On jest mój! Strzeszy się, pozostając w jego obecności, bo inaczej będziecie miały ze mną do czynienia. Podziel wartość swojej krwi przez 10, a wynik zaokrąglij w górę, następnie rzuć kostką. Czyli to samo, co było wcześniej, czyli wychodzi tam 5 albo mniej, albo więcej. 2. 120. No, zobaczymy co teraz. Bestia, która w tobie drzemie, do czego cię zaprowadzi. Siostry porzucają swoją zabawkę i śpieszą, aby pokłonić się u twych stóp. Jednak ich pycha obudziła w tobie bestię i teraz zeznają twojego gniewu. Chwytasz smukłą szyję Lilith w stalowym uścisku, po czym ciskasz wampirzycę daleko od ciebie, a wystraszona Lamia i Meluzyna cofają się. Przejdź do 175. Lilith niczym pająk wspina się między cienie, które gromadzą się pod kopułą komnaty jak pajęczyny. Odwraca się i woła wyzywającym tonem. Sam nigdy nie kochałeś, nie kochasz wcale. W komnacie rozbrzmiewa pozbawiony radości bezduszny śmiech sióstr. Owszem, ja także potrafię kochać, odpowiadasz. Same możecie się o tym przekonać, studiując przeszłość, nieprawdaż? A potem z gardłowym pomrukiem dodajesz. Obiecuję, że kiedy z nim skończę, wycałujecie go do woli. Teraz idźcie. Dzisiaj wieczorem niczego nie dostaniemy? Pyta Lamia, wskazując na torbę, którą upuściłeś na podłogę po przybyciu, a która nagle zaczyna się poruszać. Nic nie mówisz, tylko kręcisz głową. Meluzyna natychmiast rzuca się na torbę i otwiera, aby odkryć małe co nieco, które znalazłeś dla nich podczas polowania. Siostry gromadzą się wokół worka, mamrocząc niemal matczynę, kojące dźwięki, ale równie dobrze mogłoby to być mruczenie polujących kotów. Potem zaczynają żerować. Harker zemdlał. Dźwięk płaczu niemowlęcia dla niego zbyt wiele, po tym co przeżył tej nocy. Jednak ważniejsze jest to, że zna teraz twój sekret. Od tego momentu pilnujesz, aby Harker pozostawał zamknięty w swoich pokojach. Jesteś nawet na tyle dalekowzroczny, by nakłonić go do napisania 3 listów. Jednego mówiącego, że jego praca już prawie skończona i za kilka dni wyruszył drogę powrotną do domu. Drugiego o tym, że wyrusza rano w dniu napisania listu, a trzeciego, że opuścił już zamek i wrócił do Bystrzycy. Dzięki temu podstępowi nikt nie zdoła przeszkodzić w realizacji twoich planów bez względu na to, co mogą głosić wizje sióstr. Miesiąc później cyganie przynoszą do zamku partię dużych drewnianych skrzyń i wypełniają je butwiejącą ziemią. Z katakumb pod zamkiem Drakuli. To nie jest wszystko, bo w każdej ze skrzyń każesz im umieścić po jednym z ciał zmarłych, zachowanych za pomocą ezoterycznych praktyk przez kult Balaura w katakumbach z Holomens. Spoczywają one teraz pod zamkiem, a ich nieumarłe duchy są zobowiązane, aby służyć ci po śmierci. Mniej więcej tydzień później, na długo przed zachodem, tutaj mała uwaga, to te nieumarłe byty zwane Strigoi były końcem Hropsona w poprzedniej rozgrywce. Okej. Mniej więcej tydzień później, na długo przed zachodem słońca, twój codzienny odpoczynek zostaje zakłócony, gdy Harker jakimś cudem trafia do twojej krypty i budzi cię, odsuwając wieko twojego czarnego granitowego sarkofagu. Możesz tylko przypuszczać, że wyszedł ze swojego więzienia przez okno i znalazł wejście do krypty w twoich dawno opuszczonych komnatach. Ale bardziej niepokojący jest fakt, że trzyma w rękach łopatę, jak gdyby zamierzał użyć ostrej krawędzi narzędzia do zdjęcia ci głowy z ramion. Jeżeli masz zaznaczone hasło Rapszolga, przejdź. Jeżeli tak nie jest, ale za to masz zaznaczone hasło Arulas, przejdź. Jeżeli nie masz zaznaczonego żadnego z tych haseł, przejdź. Ty masz chyba Rapszolgę, nie? Arulas Mam i Rapszolgę i Arulas. Rapszolga jest ważniejsza, więc 238. Zobaczymy, co to daje. Wygląda to, że determinacja Harkera jest większa niż wszystko, co kiedykolwiek widziałeś u śmiertelnika i nic nie odwiedzie go od ponurego zamiaru. Zanim w pełni się budzisz, opuszcza łopatę oburącz i jednym czystym ciosem przycina twoją szyję. Uczyniwszy to, łamie trzonek na kolanie i wbija ci odłupany fragment w serce, a twoje nieumarłe ciało rozpada się w pył. Teraz nic nie stoi na przeszkodzie hrabinie Dolingen z Gracu. Po to ona przemieniła Harkera w swoją marionetkę, by jej pragnieniu zawładnięcia twoimi rodowymi ziemiami stało się zadość. Twoja przygoda, podobnie jak twoje życie po śmierci, dobiega końca. Koniec. Oj, niespodziewany koniec. Jedna decyzja. Jedna decyzja zauważyła. Ale gdzie? Która decyzja? Bo ja w sobie nie zauważyłem. Niewyjechanie Harkerowi ta z tym. na powitanie, tak. Że stwierdziłeś, że nic mu nie będzie, tak? Niespodziewane konsekwencje. No to powiem szczerze, że tutaj byłem zaskoczony tym, co tutaj się stało. Bardzo. Bo żarło, że tak powiem, całkiem nieźle i potęga hrabiego Drakuli rosła. No co zrobisz? Ale wewnętrzne polityczne rozgrywki między wampirami okazują się nawet w grach paragrafowych przebijać na zewnątrz, tak?
Więc drodzy widzowie, niespodziewany koniec nastąpił dużo szybciej niż się spodziewałem. Najgorzej, że rozgrywanie tego wszystkiego od początku by oznaczało, że powtarzanie wielu tych paragrafów, co jest bardzo tym dużym. Zero skilla, No, dziękuję skutek. za followa. Dzięki, Zero. Tak, zero skilla, powitamy na pokładzie i dziękujemy za followa. Jeszcze za Listerosa zasubskrybuj. Jeszcze za drugie konto. Jakieś wrażenia z tej dzisiejszej rozgrywki tak nagle i niespodziewanie zakończonej? No właśnie, mam niedosyt, bo to jak mówiłeś, pięknie harło i zdechło. Chyba że chcesz spróbować teraz jeszcze, jak masz czas, którymś z pozostałych łowców wampirów, których nie gramy, czyli Jonathanem Harkerem, ewentualnie Miną Marey. Nie, chyba nie. Zostawię innym osobom, żeby mieli okazję się pobawić, tak. Okej. Więc tak, drodzy widzowie, którzy są obecnie na czacie, jeżeli ktoś by chciał zagrać Klątwę Wampira, Dracula Klątwę Wampira, grę paragrafową tutaj trzymaną przeze mnie w ręku, zapraszam na swojego Discorda, do którego linki tam się przewijają gdzieś tam przez Stream Elements, ale też są zawsze w opisach wszystkich filmów na YouTubie i w informacjach chyba na Twitchu też zresztą o mojej działalności też jest link do Discorda, tam zapraszam, możecie się odzywać, że chcielibyście zagrać. Niegrane jeszcze były dwie postacie z tej gry, właśnie Jonathan Harker, który zabił teraz hrabiego Drakulę, przemieniony sam w wampira, służącego innej wampirzycy, i też jego narzeczona Mina Marey też jest jako grywalna postać do wyboru, więc jakby ktoś chciał, to zapraszam. Jakieś jeszcze wrażenia na temat tej rozgrywki? Coś chciałbyś dodać od siebie? Fajna gra. Autentycznie rozważam, czy nie zakupić sobie. Cena okładkowa jest 80 zł, ale to jest grubo ponad 700 stron, ale też widziałem, że dzisiaj jest promocja aktualnie w sklepie Muduko i tam ona kosztuje kilka czy kilkanaście złotych mniej, więc można wyhaczyć taniej, nie? Też. Fajnie. Jest mi naprawdę szkoda, że jedna decyzja jakby doprowadziła do zguby. Szczególnie, że nic nie sygnalizowało tego, że to tak będzie, nie? Ten koniec był ale to bardzo niespodziewany, ale przynajmniej nie było takiej pętli, w którą wpadliśmy wczoraj grając z DJ Walicję, że tam coś wyglądało, że coś się zbagowało, bo niby dostała broń, którą teoretycznie miała zgładzić finalnego bossa bezproblemowo, a potem się okazało, że ta broń w ogóle nie ma żadnego znaczenia w walce z tym bossem, więc coś tam nie pykło pod tym względem, ale tutaj przynajmniej grałem z Hobsonem, nie było żadnego takiego fuck-upu, który by sugerował, że coś z tymi jakby paragrafami jest nie tak, i tutaj grając też z tobą, też ta iteracja tej rozgrywki też przebiegła tak, że nie było takiego paragrafu, który by dawał jakieś sugestie, że coś też z tą rozgrywką jest nie tak, więc... Bywa. No niestety, ta gra tak zakłada, że można zginąć na wczesnym etapie tej przygody, ale no to następny raz, jak ktoś będzie grał w Drakulę, pamiętajcie, jak macie ten paragraf, żeby przypilnować Jonathana Harkera, to go przypilnujcie, bo inaczej. Ale widzisz, to jest to, co powiedziałem. Nic mu nie będzie, słynne ostatnie słowa. Tak, dokładnie. Przewidziałeś swój koniec w jakiś sposób. Gdybym tylko częściej się słuchał. Tak, samego siebie. No nic, dziękuję za grę. Miło się grało, naprawdę. Szkoda, że tak krótko. No, miło się grało. Drodzy widzowie, nie uciekajcie, zrobimy jakiś rajdzik, skoro jesteście w tak liczniejszej grupie. Zobaczmy, kto tam dzisiaj nadaje z osób, które moglibyśmy nawiedzić, a to przerzucimy się do przygody młodego mistrza gry. Akurat Hobson widzę tam gra, więc przekażcie ode mnie dużo miłości młodemu mistrzowi gry. Pozdrówcie go. A ja się z wami pożegnam już. Dziękuję wam wszystkich serdecznie. Zapraszam na kolejne streamy, o których będę informował w harmonogramie Twitcha i na swoich socjalkach. Do followowania mojego Twitcha też zachęcam, do subskrybowania kanałów na YouTubie Żuraw.pl, gdzie gramy w RPG-szki, gdzie publikuję materiały z RPG-szków, sesji, i Żuraw gra w gry, gdzie gram w gry wideo. No oczywiście do swojego Patronite'a też zapraszam, jakby ktoś chciał mnie wesprzeć, oraz na głównym kanale YouTube na Żuraw.pl też tam funkcja wsparcia mi się uruchomiła, więc tam też mnie można wspierać. Zasady takie same jak na Patronite, więc do tego też zachęcam. Dziękuję Kueltasowi jeszcze raz za suba z Prime'a. Zawsze te $1,5 to nie w kij dmuchał wsparcie, więc zawsze warto wspierać, szczególnie, że macie to w ramach darmowego abonamentu, jako darmową opcję w ramach abonamentu Amazon Prime Video, jak to się opłaca, więc warto wspierać streamerów. W ten sposób ja życzę wam miłego wieczoru. Miałem nadzieję, że jeszcze pogramy z godzinę albo nawet więcej, ale wyszło jak wyszło. No, tak to bywa. W rozgrywkach tego typu nie można niczego zakładać i brać za pewnik. Do zobaczenia na kolejnych streamach. Papateczki i hej! Dobrej nocy wszystkim. Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych: YouTube, Facebook, Twitch, Instagram.
Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.